Był pierwszym rzeźnikiem angielskiej piłki, mówiono na niego psychol i że ma mózg komara, bo kiedyś wymyślił, że sfauluje nawet klubową maskotkę. Wyrwę ci głowę i nasram do dziury, która po niej zostanie. Tak kiedyś przywitał kapitana Liverpoolu. O tym, że nigdy nie żartował, przekonał się słynny Paul Gascoigne, bo to jemu Vinnie Jones podczas meczu wykręcił genitalia. Zapraszam was na tę pokręconą opowieść o szalonym gangu, czyli o drużynie brutali z Wimbledonu. Vinnie Jones był hersztem tej bandy, mimo że dzisiaj młodsze pokolenie bardziej kojarzy go jako aktora niż piłkarza. Jones przeszedł drogę od budowlańca z Watfordu aż do czerwonych dywanów Hollywood. Grał w wielu znakomitych filmach i zawsze w tym samym gangsterskim sznycie. Pewnie wielu z was kojarzy film Przekręt z Bradem Pittem, a jeśli nie, to koniecznie musicie go nadrobić. I o tym też opowiem w tym materiale. Wydaje mi się, że nie było w piłce większego zabijaki. Historia Vinniego Jonesa, podobnie jak wielu znanych piłkarzy, zaczyna się od odrzucenia. Chłopak urodzony w Watfordzie usłyszał w lokalnym klubie, żeby poszukał innego miejsca, bo rzekomo jest za mały. To oczywiście była jedna z największych pomyłek w historii angielskiego futbolu. Do 18 roku życia Jones miał już 185 cm wzrostu, stając się fizycznym potworem, znanym na całą Anglię. Jego droga do profesjonalnego futbolu prowadziła przez budowy szwedzkiej ligi. Był zbuntowanym chłopcem, wkurzonym na świat po rozwodzie rodziców w wieku 12 lat. Był czas, że z tego powodu przez 3 lata w ogóle nie grał w piłkę. Jako nastolatek był pomocnikiem murarza, gdzie, jak wspomina, nauczył się surowości życia, przekleństw i działania opartego na prostych kodeksach wartości. To właśnie na placach budowy wykształcił się jego charakterystyczny styl komunikacji i podejście do życia oparte na twardych zasadach. Co ciekawe, mając 21 lat, kopał jeszcze w 3. lidze w Szwecji. Dzisiaj o takich piłkarzach powiedziano by, że nic już z nich nie będzie, ale dla Jonesa to był dopiero początek fascynującej drogi. W 1986 roku trafił do Wimbledonu za skromną sumę 10 000 funtów. Jak się później okaże, była to kapitalna inwestycja. Nikt wtedy jeszcze nie przypuszczał, do czego zdolny jest Jones i że Wimbledon jako klub przejdzie do legendy. W latach 80. i 90. klub z Londynu był nielicznym, który w ogóle nie dbał o swój wizerunek. Nie obchodziło go dążenie do elegancji i klasy. On po prostu otwarcie pokazywał swoją brutalność i szczycił się brakiem finezji. Stadion Plough Lane, na którym grali, był małym, ciasnym obiektem z obskurnymi szatniami i tunelem, który wywoływał klaustrofobię u przyjezdnych. To była nasza tajna broń, przyznawał John Fashanu, były piłkarz Wimbledonu. Każdy detal był przemyślany, by zniechęcić rywali do gry. W szatni gości kaloryfery były ustawione na maksymalne grzanie latem, a zimą całkowicie stały wyłączone. Zamiast cukru do herbaty sypano sól. Na wyjazdach zespół zabierał ogromny sprzęt grający, by puszczać muzykę jak najgłośniej i wkurzać tym samym gospodarzy. Kiedyś pracownicy Evertonu na Goodison Park myśleli, że przechytrzyli gości, wyłączając w ich szatni prąd, ale gracze The Dons byli sprytniejsi, zawsze mieli ze sobą baterie zapasowe i byli przygotowani na każdą okoliczność. Jones błyskawicznie wpisał się w tę atmosferę. Już w drugim swoim meczu strzelił decydującego gola Manchesterowi United, wygrywając 1-0. To był znak, że trafił w odpowiednie miejsce we właściwym czasie. W mojej pokręconej karierze zdarzało mi się występować w 3. lidze szwedzkiej, ale i strzelić gola Manchesterowi United w dość krótkim odstępie czasu. Ten kontrast idealnie pokazuje moją drogę, mówił po latach Jones. Zespół Wimbledonu szybko zyskał reputację drużyny, która nie gra w piłkę, lecz prowadzi wojnę. Nazwa Szalony Gang została nadana przez legendarnego komentatora BBC, Johna Motsona, podczas finału Pucharu Anglii w 1988 roku. Anglik po ostatnim gwizdku powiedział: Szalony Gang pokonał kulturalny klub, odnosząc się do zwycięstwa nad Liverpoolem. W składzie tego nietypowego zespołu znaleźli się m.in. Vinnie Jones, nazywany rzeźnikiem albo psycholem, Dennis Wise, o którym mówiono, że potrafiłby rozpętać awanturę w pustym pokoju. Był też potężny napastnik John Fashanu, o którym angielska prasa pisała, że rzucał rywalami jak szmacianymi lalkami. A w bramce stał charakterny Dave Bizent. Mało kto pamięta, że przez 3 sezony w Wimbledonie grał także Polak, mianowicie Zbigniew Kruszyński. Przyszedł do klubu w 1988 roku za 100 000 funtów. Początkowo nie wiedział, gdzie trafił. Na pierwszy trening przyszedł bez ochraniaczy. Na treningu Szalonego Gangu bez ochraniaczy to brzmi jak samobójstwo, komentowali angielscy dziennikarze. Jones oczywiście był liderem tej grupy. Jak wspominał Martin Keown, był obrońca Arsenalu. Widziałem kiedyś Vinniego otwierającego drzwi do toalety mocnym uderzeniem głową.
To była normalka dla Jonesa. Jego siła fizyczna zastępowała finezję we wszystkich aspektach życia. Taktyka Wimbledonu była prosta, ale skuteczna. Wzbudzić w rywalach taki strach, by odechciało im się grać w piłkę. Rywal miał się czuć przegrany już przed meczem. Każdy, kto miał ze mną do czynienia, wiedział, co za chwilę go spotka, opowiadał Jones w jednym z wywiadów. Najsłynniejszym przykładem tej filozofii było zastraszenie Kennego Dalglisha przed finałem Pucharu Anglii. Jones miał powiedzieć kapitanowi Liverpoolu: zamierzam wyrwać ci głowę i nasrać do dziury, która po niej zostanie. Ta bardzo osobliwa zapowiedź meczu była charakterystyczna dla stylu, w jakim Jones przygotowywał się do gry. Innym słynnym przykładem jego metod była sytuacja z Paulem Gascoignem podczas meczu Wimbledonu z Newcastle w 1987 roku. Jones chwycił za genitalia gazy, co szybko zostało uwiecznione na zdjęciu, które obiegło świat. Sam Jones był z tej fotografii bardzo dumny. W domu miał nawet obraz upamiętniający tę chwilę. Po meczu Gaza przysłał mu czerwoną różę, a Jones, jak to Jones, w odpowiedzi wysłał szczotkę do mycia klozetu. Gdy Newcastle wykonywało rzut wolny, chciałem przyblokować Gazę, żeby nie doszedł do piłki. Gdy się przepychaliśmy, syknął mi do ucha: pracujesz na swoje dzisiejsze 100 funtów? To miała być zniewaga, więc go złapałem za sami wiecie co. Bez pudła, prosto w cel. Nie puściłem. Po meczu chłopaki gratulowali mi, jak świetną robotę wykonałem, gdy nie dałem Gazie pograć. Opowiadał Jones o tamtym incydencie. Co ciekawe, obaj panowie zostali niedługo później dobrymi kumplami. Pewnego razu wspólnie udali się na strzelnicę, by rozładować nadmiar energii, którym obaj się charakteryzowali. W pewnym momencie Gascoigne chwycił strzelbę i wymierzył w kierunku Jonesa. Krzyczał przy tym na całe gardło: i dlaczego teraz nie spróbujesz chwycić mnie za jaja? Wyglądasz, jakbyś zmiękł. Vinny zapisał się w historii angielskiego futbolu nie tylko zwycięstwami, ale i rekordami dyscyplinarnymi. W karierze był wyrzucany z boiska aż 13 razy. Oczywiście istnieje mała rozbieżność w różnych źródłach, ale tak czy siak nie były to jednorazowe wyskoki. Żółtych kartek z kolei otrzymał tak wiele, że łatwiej byłoby policzyć mecze, w których ich po prostu nie dostał. Najbardziej spektakularny był jego rekord najszybszej żółtej kartki w historii angielskiego futbolu. W meczu z Sheffield United zobaczył ją już po 5 sekundach za faul na Dane'ie Whitehouse'ie. Musiałem być za gruby albo za wolny, że zrobiłem to tak późno, śmiał się potem Jones. Jego brutalność na boisku była legendarna. W 1986 roku brutalnym wślizgiem praktycznie zakończył karierę piłkarza Tottenhamu Gary'ego Stevensa. Facet po tej kontuzji nigdy nie wrócił do pełnej formy, a w 1992 roku musiał zakończyć karierę. Dla Jonesa nie było to powodem do wstydu. Uważał to za męską grę. Szczyt kariery sportowej Jonesa nadszedł 14 maja 1988 roku na Wembley. Wimbledon stanął naprzeciwko potężnego Liverpoolu, który właśnie zdobył mistrzowski tytuł i był faworytem meczu o Puchar Anglii. Oczywiście dla Wimbledonu, który zaledwie 11 lat wcześniej grał na poziomie amatorskim, już samo dotarcie do finału było sukcesem. Jak się można domyślić, przygotowania do tego spotkania były charakterystyczne dla stylu drużyny. Byliśmy tak podekscytowani, że dosłownie drapaliśmy ściany przed tym spotkaniem. Trener Bobby Gold w pewnym momencie nie wytrzymał. Dał nam po 100 funtów na łeb, żebyśmy poszli do pubu wieczorem przed meczem i trochę uspokoili nerwy, opowiadał Jones. Kontrast między obiema drużynami był ogromny, jak wspominał John Barnes z Liverpoolu. Trener mówił nam, że ich zawodnicy są zmęczeni, że mieli drobne kłótnie. Niektórzy grali w karty do późna. My tymczasem wisieliśmy na żyrandolach, nie mogąc doczekać się starcia z nimi, opowiadał Barnes. Mecz rozpoczął się dokładnie tak, jak planował Jones. Już w pierwszej minucie przeprowadził brutalny faul na Steve'ie McMahonie. Na zegarze widniała godzina 15:01. Ten faul zaczął się od gardła i skończył na kostce. To było pierwsze zwycięstwo. Psychologicznie zrobiliśmy swoje, opowiadał John Fashanu. Ostatecznie Wimbledon wygrał 1-0 po golu Lauriego Sancheza, a kluczowym momentem była obrona rzutu karnego przez Dave'a Bizanta. Oglądaliśmy tyle nagrań 11, że gdyby Dave nie poszedł w dobrą stronę, to po prostu bym go zamordował, żartował Jones. I to wtedy komentator John Motson wypowiedział wspomniane słowa, które przeszły do historii. Szalony gang pokonał kulturalny klub. Dla Jonesa ten triumf był najszczęśliwszym momentem w karierze. Zaraz potem uczcił go tatuażem na prawej nodze. Bycie członkiem Wimbledonu w tamtych czasach oznaczało nie tylko granie w brutalnej drużynie, ale także życie w specyficznej społeczności rządzonej własnymi prawami. Czasem gasło światło i wtedy w powietrzu fruwały pięści, wspominał jeden z zawodników o tunelu prowadzącym na boisko. Jones był liderem tej grupy, a hierarchia była ściśle określona.
Musiałeś zaakceptować, że są przywódcy, a ty jesteś tylko zwykłym piłkarzykiem. Jeśli miałeś kłopot ze zrozumieniem, to po prostu byłeś bity, wyjaśniał Terry Phelan, zawodnik Wimbledonu w latach 87-92. Inicjacja nowych zawodników też była brutalna. Albo szybko nabrałeś charakteru, albo jako mężczyzna łamałeś się tydzień po tygodniu, opowiadał Jones. Nowych graczy wiązano do dachu samochodu i wożono po mieście, zmuszano do tarzania się na golasa w śniegu, albo po prostu dawano z liścia. Jedną z łagodniejszych tradycji było podpalanie ubrań nowych zawodników. John Hartson, którego wielu może kojarzyć z Celticu Glasgow, gdzie grał u boku Macieja Żurawskiego, tak wspominał swój pierwszy dzień w klubie. Po treningu miała odbyć się konferencja prasowa z moim udziałem. Założyłem więc garnitur od Armaniego. Kiedy po zajęciach wracaliśmy do szatni, zobaczyłem czarny dym. Za oknem wywieszony był mój płonący garnitur, jedyne ubranie, jakie ze sobą miałem. Nikt nigdy nie wytłumaczył mi, kto to zrobił i oczywiście nikt nie oddał pieniędzy, opowiadał Hartson. Jak widać, to był klub szalony w każdym calu. Gary Lineker wypowiedział kiedyś słynne zdanie: ten zespół najlepiej ogląda się w telegazecie. Po prostu najlepiej w ogóle na niego nie patrzeć. Po swoim legendarnym okresie w Wimbledonie Jones nie spoczął na laurach. Po 4 latach w szalonym gangu przeniósł się do Leeds United. Do klubu, który akurat rozpoczynał swoją drogę do elity angielskiego futbolu pod wodzą menedżera Howarda Wilkinsona. Transfer ten, choć początkowo wydawał się zaskakujący, idealnie pasował do charakteru Jonesa. Leeds, podobnie jak Wimbledon, stawiało na fizyczność i determinację, a Vini szybko stał się kluczową postacią w środku pola. Jego zadziorność i nieustępliwość były dokładnie tym, czego Wilkinson potrzebował, by zbudować zespół zdolny do rywalizacji z najlepszymi. Vini był jak dynamit, nigdy nie wiedziałeś, kiedy wybuchnie, ale zawsze dawał z siebie wszystko, wspominał Gary Speed, kolega z drużyny. W 1992 roku przeszedł do Sheffield United, a następnie w 1994 powędrował do Chelsea, gdzie spędził 1 sezon. Początkowo kibice Chelsea byli sceptyczni, gdy klub ogłosił pozyskanie nazywanego psycholem Jonesa, ale twardo grający pomocnik szybko zyskał ich sympatię. Strzelił nawet piękną bramkę zza pola karnego w pierwszym od 55 lat wygranym wyjazdowym spotkaniu z Liverpoolem. Vini miał niewątpliwy patent na drużynę The Reds. W barwach Chelsea rozegrał w sezonie 35 ligowych spotkań, w których strzelił 3 bramki, w tym 2 z nich właśnie w spotkaniach z Liverpoolem. Oczywiście, jak można się domyślić, Vini nie był najłatwiejszą osobą do współpracy. Przekonał się o tym m.in. ówczesny asystent trenera londyńskiej Chelsea, Stan Ternent. Pewnego razu, gdy zespół The Blues przebywał w Hiszpanii na obozie przygotowawczym do sezonu, Dennis Wise wdał się w otwartą przepychankę słowną z Ternentem. Między panami prawie doszło do wymiany ciosów. Po zakończeniu zajęć treningowych wszyscy udali się na wspólną kolację, lecz także tam nie obyło się bez scysji. Wkurzony Wise nie wytrzymał ciśnienia, podniósł stolik, trzasnął nim z całej siły o podłogę, po czym wybiegł z restauracji. Ternet rzekł wtedy do Jonesa: dobrze ci radzę, lepiej naprostuj swojego kumpla, bo w przeciwnym wypadku zafunduję mu bilet lotniczy do domu. Vini, jak to miał w zwyczaju, szybko zaproponował vendettę. Chodźmy do pokoju Stana i odzyskajmy sprawiedliwość. Obaj podeszli razem do recepcji. Jones zwrócił się do obsługi, wskazując palcem na Denisa. To pan Ternet, właśnie gdzieś posiał klucze do pokoju. Czy mogę prosić o zapasowy zestaw? I oczywiście oszustwo udało się bez problemu. Dodatkowo otrzymali od recepcjonisty paszport Stana, ponieważ wszyscy zostawiali wtedy dokumenty w recepcji. Wise z Jonesem weszli więc do pokoju Ternenta. Zaraz potem zaczęli wynosić na balkon różne rzeczy: łóżko, ciuchy, telewizor, kredens, dosłownie wszystko, co nie było przytwierdzone. Komnata asystenta trenera opustoszała w ciągu kilkunastu minut. Gdy Ternent wrócił do hotelu i chciał iść do kasyna, okazało się, że nie ma jego paszportu. Jones i Wise przez 20 minut śmiali się przy barze, obserwując jego reakcję. Szczyt absurdu nastąpił, gdy Stan zobaczył pusty pokój. Był wściekły, ale ostatecznie to duet Wise-Jones bohatersko pomógł w odnalezieniu rzeczy, a wdzięczny Ternet postawił im piwo. Wszyscy bawili się przez kolejne 2 dni, jakby nic się nie stało. Ta anegdota, nawet jeśli podkoloryzowana w angielskich mediach, doskonale pokazuje, jak atmosfera panowała w zespołach, w których grał Jones. To była jedna wielka zabawa z przerwą na grę w piłkę, chociaż oczywiście gra to całkiem duże słowo. Jego przygoda z Chelsea skończyła się jednak po roku, we wrześniu 1992 roku, kiedy po 27-letniego pomocnika ponownie zgłosił się Wimbledon. W tym samym roku Jones popełnił błąd, który kosztował go sporą karę, ale jednocześnie ugruntował jego legendę.
Mianowicie zgodził się wziąć udział w produkcji filmowej zatytułowanej Soccer's Hardman, czyli Twardziele futbolu. W filmie Jones ubrany w garnitur opowiadał o swoich metodach zastraszania przeciwników, m.in. o słynnej sytuacji z Gascoignem. Vinnie Jones to produkt ewolucji futbolu w Wielkiej Brytanii, końca lat 80. i początku lat 90. To wtedy nacisk zdecydowanie przesunął się w kierunku silnych, atletycznych i przede wszystkim fizycznych graczy. Właśnie tak brzmiała narracja filmu. Za udział w tej produkcji Jones został ukarany przez Federację grzywną w wysokości 20 000 funtów i 6-miesięcznym zawieszeniem, które potem zostało odwołane. Oczywiście publiczne skarcenie niewiele zmieniło w jego zachowaniu. Nikt nie był w stanie utemperować Jonesa, zawsze robił to co chciał, opowiadał Dennis Wise. Co ciekawe, słynny psychol w swoich najlepszych latach w ogóle nie grał w reprezentacji. Dopiero w wieku 29 lat zgłosiła się po niego Walia, wykorzystując rodzinne korzenie. Jego powołanie od razu wywołało poruszenie w całej Anglii. Legendarny Jimmy Greaves wręcz złapał się za głowę. Niech ktoś mnie obudzi. Mieliśmy w kraju jedną aferę, potem drugą. Nawet Arsenal strzelił 2 gole na wyjeździe. I kiedy myślisz, że w futbolu nie czekają cię już żadne niespodzianki, Vinnie zostaje reprezentantem kraju. To jest szok, opowiadał Greaves. Jones zagrał w barwach Walii tylko 9 razy, ale szybko został kapitanem drużyny po głosowaniu kolegów. Nie byłem tak wzruszony od dawna, ale tak właśnie się czuję, kiedy koledzy wybierają mnie na kapitana i lidera drużyny, opowiadał Jones, który miał potem wytatuowanego walijskiego smoka na piersi. Mimo że krótko grał w kadrze, to oczywiście tam też zdążył skompletować trochę kartek. W swoim 4. meczu przeciwko Gruzji wyleciał z boiska już w 28 minucie. Nie gram, żeby być lubianym, gram, żeby wygrywać, odpowiadał na krytykę. Jones nigdy nie ukrywał, że jego styl gry wynikał z przekonania o tym, jaki tak naprawdę powinien być futbol. Faule były jego drugą naturą, czymś silniejszym od pracy mięśni i mózgu. Futbol w pewnym momencie stał się rozrywką, a nie sportem. Piłkarze bez charakteru i sędziowie zachowujący się jak niespełnieni policjanci. Co to jest? To wygląda jak koszykówka na trawie, narzekał Jones pod koniec swojej kariery, gdy coraz mocniej obserwował zmiany zachodzące w piłce. Swój szok opisywał też w innej historii, tym razem kiedy jako kibic pojechał na mecz Liverpoolu. Spotkałem przed meczem Stevena Gerrarda i mieliśmy okazję chwilę porozmawiać. Zajrzałem wtedy do szatni Liverpoolu i doznałem szoku. Wszyscy piłkarze byli wpatrzeni w telefony. Stevie, a gdzie żarty, gdzie przekomarzanie się? Zapytałem Gerrarda. Wtedy Stevie odpowiedział: tak to teraz wygląda, Vinnie. Oni są w swoim świecie. Piłka w Anglii stała się teraz korporacyjna, miękka i nudna, opowiadał potem piłkarz Wimbledonu. Podczas swojego drugiego pobytu w Wimbledonie zasłynął m.in. faulem na Eriku Cantonie. Vinnie wyszedł na to spotkanie wyjątkowo nabuzowany. Od początku meczu na swoją ofiarę upatrzył 23-letniego wówczas Roya Keana, który też był niezłym bulterierem. W powietrzu od początku czuć było zapach wojny. Fanom w pamięci zapadł szczególnie moment, w którym siedzący na murawie Jones wybił się niczym sprężyna, by uderzyć głową w udo przechodzącego obok Keana. Apogeum jego boiskowego chamstwa nastąpiło jednak jakiś czas później, gdy Vinnie zaatakował ślizgiem prowadzącego piłkę Cantone. Przy czym trudno tutaj mówić o typowym ślizgu. Bardziej pasowałoby określenie skok, bo Jones szybował w tej akcji w powietrzu, wpadając z całym impetem w nogi gwiazdora Czerwonych Diabłów. Oczywiście francuski wirtuoz wywinął efektownego kozła. Wymowna była również reakcja samego Cantony, który w momencie, gdy jego koledzy zespołu wdali się w ostrą pyskówkę z Vinnim, stanął gdzieś z boku, ze wzrokiem wbitym w przestrzeń, tak jakby wciąż nie dowierzając, że ktoś w ogóle mógł dokonać czegoś takiego. Oczywiście Jones nie dostał czerwonej kartki. Tak po prostu wyglądała piłka w tamtej epoce. Jones zasłynął też kiedyś tym, że wjechał ślizgiem w klubową maskotkę. Chociaż nie ma nagrania z tego incydentu, to istnieje zdjęcie, które pokazuje, jak totalnie odjechany był to piłkarz. To był jeszcze okres gry w Leeds United. Jones już po latach, w 2016 roku, pojawił się w programie Soccer AM, gdzie został zapytany o ten niesławny moment. Wyjaśniając powody faulu, opowiedział zabawną historię, w której upierał się, że to młody chłopak sam prosił się o faul. Młody dawał z siebie wszystko na tej murawie, zaczynał nakręcać trybuny. W bramce stał nasz bramkarz Mervyn Day, a maskotka zaczęła nim kręcić. Akurat się rozgrzewałem przed meczem i pomyślałem, że ktoś musi go skarcić. Zacząłem się zastanawiać, czy ktoś wjechał kiedyś ślizgiem w któregoś z tych dzieciaków ze skorty. To byłoby szalone. Podszedłem tylko do Davida Battiego i powiedziałem mu: spójrz na to, nie uwierzysz, co zaraz zrobię. Usłyszałem tylko, jak krzyczy, żebym tego nie robił. Ale ja zrobiłem ślizg
i wyjąłem piłkę maskotce, gdy ta akurat miała zamiar uderzać na bramkę. Potem powiedzieli mi, że chłopak ma 5 lat. Oczywiście się zdziwiłem, myślałem, że miał co najmniej 6. Później po meczu spotkałem się z nim i uścisnąłem dłoń, ale nie miałem zamiaru go przeprosić. Powinien ustać po tym ślizgu. Upadł zbyt łatwo, opowiadał Jones. Co ciekawe, chłopak nazywał się Rob Kelly i kiedy Jones opowiadał tę historię w telewizji, nagle wszedł do studia programu Soccer AM. To było absurdalne spotkanie po latach. Były piłkarz Wimbledonu oczywiście przyjął go z uśmiechem, ale powtórzył to, co powiedział wcześniej, że chłopak za łatwo się położył, dlatego nie ma zamiaru go przepraszać. Po Wimbledonie Jones zagrał jeszcze chwilę w Queen's Park Rangers, a potem w wieku 34 lat zakończył piłkarską karierę. Miał wtedy 34 lata. Był 1998 rok, a Jones od razu wiedział, co chce robić w nowym życiu. Jego kariera filmowa rozpoczęła się jeszcze w czasie gry w piłkę. Guy Ritchie, znany reżyser, przekonał go do wzięcia udziału w filmie Porachunki. Jones wcielił się tam w rolę Big Chrisa, co otworzyło mu drzwi do Hollywood. 2 lata później zagrał już kultową rolę kulozębnego Tonego w Przekręcie Richiego. Scena, w której jedzie samochodem z głową Bremnera zatrzaśniętą w oknie przy dźwiękach Madonny, stała się jedną z najbardziej pamiętnych w jego karierze. Na planie filmowy był identyczny jak na boisku, nie musiał wiele grać, po prostu dalej był sobą. Psycholem, rzeźnikiem, człowiekiem, który najlepiej bawił się wtedy, kiedy wzbudzał strach. Jego wygląd i doświadczenie życiowe idealnie pasowały do ról złoczyńców. Do dziś ma na koncie ponad dziesiątki ról filmowych, najczęściej właśnie w charakterze bad boya. Mam na głowie i twarzy około 20 szwów, czyli sporo blizn, wzruszał ramionami. To te blizny stały się jego wizytówką w Hollywood. Każda z tych blizn oczywiście miała swoją historię, od boiskowych fauli po barowe bijatyki. Bywałem bandytą na boisku, ale również dawałem do pieca w pubach, opowiadał Jones. Te doświadczenia, które dla innych mogły być powodem do wstydu, dla niego stały się kapitałem w nowej karierze. Oczywiście nie wszystkie jego filmy były arcydziełami, jednak niektóre z nich stały się kultowe. Klasyka gatunku jak Przekręt, Porachunki czy 60 sekund. W takich hitach pojawiał się urodzony w Watford były zawodnik Wimbledonu. Jones szybko znalazł się w centrum Hollywood, nawiązując znajomości z największymi gwiazdami. Na ściance widziany był choćby z Madonną, a jego kumplem został John Travolta. W 2001 roku uzyskał pierwsze miejsce w rankingu magazynu Empire na najlepszego brytyjskiego aktora tamtego roku. Paradoksalnie dzisiaj dla młodszych widzów Jones nie jest gwiazdą piłkarską, ale bardziej filmową. Rozmawiałem z dzieciakami dzisiaj i nie jestem Vinnie Jones piłkarz, ale Vinnie Jones aktor. Czasami każę im włączać YouTube'a, żeby dowiedzieli się, co robiłem wcześniej, przyznawał Jones po karierze. Jego transformacja z piłkarza w aktora była jedną z najbardziej udanych w historii sportu. Podczas gdy wielu sportowców próbuje swoich sił w aktorstwie z mizernym skutkiem, Jones znalazł swoją niszę i wykorzystał ją perfekcyjnie. Ale oczywiście w tej historii nie wszystko szło tak pięknym torem. Agresja, która służyła Jonesowi na boisku, często przysparzała mu problemów w życiu prywatnym. Pierwsze kłopoty z prawem miał już w 1998 roku. Pokłócił się z sąsiadem i kiedy tamten poszedł spać, Vinnie w środku nocy wkradł się do jego przyczepy kempingowej i zaatakował mężczyznę, bijąc go po twarzy i stawiając na niej stopę. Jeszcze głośniejszy incydent miał miejsce w 2003 roku podczas lotu z Londynu do Tokio. Jones pokłócił się z pewną kobietą, a gdy jeden z pasażerów zwrócił mu uwagę, zaczął go bić po twarzy. Mogę cię zaraz wykończyć, wrzeszczał, trzymając ofiarę za szyję. Kiedy stewardesa próbowała załagodzić sytuację, Jones kazał jej iść i nalać kawy, bo za to jej płacą. Mogę załatwić tę całą załogę, darł się Jones. Za ten incydent otrzymał 80 godzin prac społecznych, co jak sam przyznał, ostudziło krewkiego Vinniego. Ostatnie lata Jonesa naznaczone były dramatami osobistymi. Zarówno on, jak i jego żona Tania zachorowali na czerniaka złośliwego. Jemu udało się przez to przejść, jej niestety nie. Rak to straszne słowo, przeraża. Mierzyłem się na boisku z największymi i najbrzydszymi facetami i brałem udział w kilku barowych bójkach, ale to jest mój najtrudniejszy i najbardziej przerażający przeciwnik, mówił Jones o swojej chorobie. Kiedy Tania zmarła, były piłkarz Wimbledonu rozpłakał się przed kamerą podczas wywiadu, wspominając swoją ukochaną. Poznali się w wieku 12 lat w Watfordzie, gdzie dorastali. Wiedziałem, że ból jest potworny. Nagle wzięła swój ostatni oddech i poczułem, jak opuszczają ją wszystkie motyle. Była wolna, nie czuła żadnego bólu. Klęczałem przed łóżkiem i po prostu wyłem, opowiadał Jones. Po śmierci żony natychmiast sprzedał ich dom.
Nie mogłem być w tym łóżku, nie mogłem siedzieć tam i patrzeć na krzesło, na którym zwykle siedziała. Potrzebowałem sprzedać ten dom już, zaraz, właściwie na wczoraj. Dodawał były piłkarz Wimbledonu. Zaraz potem przeprowadził się do Los Angeles. Już nie szaleje jak kiedyś, opisują go dzisiaj jego znajomi. Walka z rakiem i strata najbliższej osoby zmieniły Anglikowi perspektywę na życie. Ten sam człowiek, który kiedyś straszył przeciwników na boisku, dziś mówi otwarcie o swoich emocjach i traumach. Jego obecna praca koncentruje się głównie na mniejszych produkcjach filmowych, choć nadal otrzymuje propozycje ról twardych facetów. W wywiadach często podkreśla, że Hollywood go zmieniło, nauczyło go patrzeć na życie z dystansem i doceniać rzeczy, które wcześniej uważał za oczywiste. Wpływ Jonesa i Wimbledonu na kulturę futbolu wykracza daleko poza sam sport. Stali się symbolem autentyczności w świecie, który coraz bardziej poddawał się komercjalizacji. W latach 80. i 90., gdy piłka nożna zaczynała być globalnym biznesem, oni uparli się, że będą na kontrze z całym światem. Winni coraz mniej pasował do futbolu, który zmierzał w kierunku ochrony najlepszych zawodników, komentowali potem angielscy dziennikarze. Rozkwit telewizji i napływ ogromnych pieniędzy sprawił, że decydenci gry kazali sędziom utemperować krewki graczy. Przede wszystkim liczyło się zdrowie gwiazd. To oni byli machiną napędzającą biznes, a w interesie wszystkich nie leżało to, by taki gracz spędzał miesiące na stole operacyjnym. Tacy gracze jak Jones stali się po prostu problemem. Współczesna Premier League z jej szybką grą i z nastawieniem na kreowanie wirtuozów to antyteza tego, co reprezentował Wimbledon. Mieliśmy serca wielkości dinozaurów i jak dinozaury w pewnym momencie wyginęliśmy, mówił Jones o swojej drużynie. Mimo to Jones i szalony gang przeszli do popkultury, wychodząc daleko poza granice sportu. Stali się inspiracją dla filmowców, dla pisarzy i dla artystów zafascynowanych estetyką brutalności i niesamowitej autentyczności. Ich historia została wykorzystana w licznych dokumentach, książkach i artykułach. Każdy życzył im jak najszybszego spadku, ale paradoksalnie, z perspektywy czasu, są wspominani z sympatią. Ich bezwzględność była przynajmniej szczera, w przeciwieństwie do wykalkulowanych prowokacji współczesnych zawodników. Dziedzictwo Jonesa to nie tylko nostalgia za epoką, której już nie ma. Jego kariera to historia o sile woli i determinacji, ale też o cenie, jaką płaci się za nieokiełznaną agresję. Jones nigdy nie ukrywał, że jego największym przeciwnikiem był on sam. Walka z własnymi demonami okazała się trudniejsza niż wszystkie boiskowe pojedynki. Życie Jonesa to opowieść o prawdziwku z Watfordu, który wszedł na salonek kopniakiem, oczywiście razem z drzwiami. W sumie to kopnął nie tylko drzwi, ale całą kulturę futbolu, pozostawiając po sobie ślad, którego czas nie jest w stanie zatrzeć. I to właśnie powinno najmocniej wybrzmieć w tej historii. Dzięki za wysłuchanie do końca. Jeśli podobał Wam się ten film, to zostawcie proszę łapkę w górę. To pozwala na to, by to wideo wypłynęło szerzej i dotarło do nowych ludzi. Dzięki, kłaniam się i do następnego.